Film, który miał się pojawić w dzisiejszym odcinku, niestety nie doszedł, więc w zamian to omówię backupowy film Neila Breena Double Down. Jako że czuję się odpowiedzialny za wypromowanie Neila Breena w Polsce, chciałbym tylko powiedzieć: przepraszam. Double Down to pierwszy film Neila. Dla tej produkcji rzucił robotę w nieruchomościach w Las Vegas i czując wiatr w przerzedzających się włosach, postanowił iść za głosem serca i spełnić swoje najskrytsze marzenie. Zostać reżyserem, aktorem, montażystą, kaskaderem, designerem, producentem, muzykiem i zacząć kręcić filmy. I wiecie co? I się kurwa nie udało, no w chuj się nie udało, o ja pierdolę jak to nie pykło. No bardzo. Double Down to jeden z tych filmów, w których, w których zupełnie nie wiesz o co chodzi. Reżyser, czyli Neil, wyszedł z bardzo niesłusznego założenia, że połowę jego gównianego filmu sobie dopowiesz. Wyszło to tak, jakby z najnowszych Avengersów powypierdalać wszystkie sceny akcji, aby dać pracować wyobraźni widza. No to już sami chyba zaczynacie rozumieć, z jakim materiałem mamy do czynienia. Zasadniczo obejrzałem to 2 razy i nie mam zielonego pojęcia, o co w tym filmie chodzi. Czy to film science fiction, thriller, czy film akcji, a może sensacyjno-szpiegowski? No wszystkiego jest tu po trochu, a niektóre sceny są tak idiotycznie bezsensowne, że chyba służyły jako wypełniacz, aby dobić do tych wymęczonych 90 minut. Zresztą jak gdzieś coś nie stykało, to Neil zawsze wpierdalał filmy ze stoka i myślał, że będzie cacy. No nie Neil, nie będzie. Wybacz winę tu, zjebałeś. Głównym bohaterem jest Aaron Brandt. Niestety nie wiemy, czy to prawdziwe imię i nazwisko bohatera, bo tylko wspomina o tym sam Neil, a wszyscy inni w filmie zwracają się do niego bezosobowo. No ale zatrzymaj się na chwilę, pomyśl o najbardziej zajebistym człowieku na ziemi, twoim idolu, bożyszczu. Kto to jest? Chuck Norris? Bill Gates? Tiger Bonzo? Nieważne. Aaron jest 10 razy bardziej zajebisty od każdego. Nawet od takiego Deadpoola i Lobo. A wiesz dlaczego? No bo sam o tym przez pół filmu pierdoli tak okrutnie, że naprawdę zaczynasz w to wierzyć, że to może stary Tigera Bonzo był podstawą postaci Aarona. Zacznijmy od tego, że jest super tajnym agentem, takim wkurwę tajnym. Mistrzem kamuflażu, o czym za chwilę, rozpierdalaczem galaktyk i kurwa ultra komandosem, królem hakerów i ogólnie Aaron jest tak zajebisty, że nie ma w słowniku języka polskiego słów, którymi można by było go opisać. No facet jest sztajgens i chuj. Film zaczyna się, gdy Aaron siedzi gdzieś wciśnięty w jakąś skałę, może srał, a może nie. No chuj tam, siedzi, nie wiadomo. Już po krótkiej chwili możesz zobaczyć kocie ruchy najlepszego agenta na świecie. Ten parkour, te emocje, kiedy zapierdala po skale, są niewypowiedziane. Jest najlepszy. Jeśli już wiesz, że Brandt jest najlepszy, to jesteś w kardynalnym błędzie, bo on jest jeszcze lepszy. Ma laptopy z Demolbilu, jakieś kurwa rzęchy z darów dla powodzian i komórki, których normalny człowiek by się wstydził. I jest w stanie połączyć się z każdym satelitą w kosmosie przez te swoje laptopy. Kurwa, Aaron, jak tym laptopem odpalisz chociaż pasjansa w 15 klatkach, to się zdziwię. Takim rzęchem to się chyba możesz z własnym łbem połączyć, a to i tak chyba z trudnością. A te telefony, no kurwa magia vintage pełną gębą. Aaron jest tak zajebisty, że jak wspomina, może od razu połączyć się z każdym prezydentem na świecie i se z nim pogadać. Kaczyński? Kurwa, ma do niego bezpośredni numer. Trump? Bez problemu. Wódz plemienia Bakongo? Oczywiście, nawet jak nie wie co to komórka. Jest hakerem, o którym papież powinien pisać encykliki. Mało? Wiesz skąd zna te wszystkie satelity, telefony, nawet twój numer ziomie też zna i może normalnie do ciebie zadzwonić w środku nocy i zapytać co tam. I wtedy byś się zesrał ze strachu, ale wiesz skąd on to wszystko zna? Bo kurwa on te wszystkie systemy projektował, ziom. Tak, on je zaprojektował. Taki to nadczłowiek, Kasanowa barów mlecznych i Himen Sosnowca. Nikt mu nie podskoczy. Myślisz, no chuj, ale gość.
Ale nie wiesz jeszcze nawet połowy tego, co on potrafi. Nie chcę mówić o tym od samego początku, bo by ci czacha wyjebała na miliony atomów i matka by płakała. Aaron ma też zajebisty talerz satelitarny, który podpina do zderzaka samochodu i łączy się, knuje, kurwa, rozmawia z kim chce, a jego wspaniałość jest tak wielka, że zazwyczaj pracuje na wyłączonych laptopach. Dlaczego? Bo kurwa laptop sam wie, co chce napisać. Klika jakiś przycisk, a ten od razu rozumie, o co Brandowi chodzi. Na przykład naciska klawisz Z i od razu ma wypisanego całego pana Tadeusza. Taki to ziom, kurwa. Nasze mózgi są za małe, za słabe, aby pojąć geniusz tej postaci. Ale Aaron ma też mroczną stronę. Jest bioterrorystą. Ma strzykawki pełne swojej krwi, która coś robi. Ale chuj, nie wiadomo co i jak się wkurwi, to tą krwią zniszczy cały świat. A może nawet i całe Las Vegas. W kolejnej scenie jedzie se samochodem po pustyni. Nikt się kurwa nie zainteresował, że na drodze leży szkielet. Nikogo to kurwa nie obchodzi, że to ludzkie szczątki. Może jakiegoś seryjnego mordercy. Dalej se leży czaszka i chuj. Czy ten film się dzieje w naszej galaktyce? Dalej są sceny ze stoka, jakaś ręka w żwirze, która się rusza i Aaron wpierdala se tuńczyka. Pomimo całej swej zajebistości nie posiadł umiejętności jedzenia tuńczyka z puchy i wypierdala wszystko na swe gacie. Chyba znamy już nemezis bohatera, jego największego wroga. Zielona latarnia ma kolor żółty. Spider-Man? Venoma. Superman? Kryptonit. A Aaron Brand ma tuńczyka w puszce, z którym przegrywa bitwa po bitwie, ale wojna nadal trwa. No więc Brand przybywa se na pustynię, rozstawia ten żałosny talerz, wyjmuje te rozjebane lapki, których nawet nie włącza i komórki z Lombardu dla lumpów, no i oznajmia wszemi wobec, że se normalnie wymyśla nowe choroby i zarazy w wolnym czasie. No bo tak. No i jakiś gościu, nie wiadomo skąd kurwa, ani kto to jest, chce go zabić. Trochę to koślawo tutaj pokazano, ale chodzi o to, że zajebistość Branda idzie jeszcze w górę, bo ma kamuflaż, że nikt go nie widzi. I ten z pistoletem też nie widzi, a jak wejdzie w specjalne pole, no to się umiera. I ten gościu wchodzi i umiera normalnie. A nim sobie klika na wyłączonych laptopach i mamy pokaz fajnych zdjęć ze stoka. Facio z pistoletem chyba w ogóle wyparował, bo w kolejnych scenach go już nie ma, więc Aaron wsiada w furę i se odjeżdża. Po co się zatrzymał i co klikał? Nie wiadomo. I nie interesuj się za bardzo, bo cię Brand namierzy i umrzesz od pola siłowego i chuj. Uwaga, Aaron testuje na niewielkim jeziorku swoją najnowszą truciznę. Ja pierdolę, jaki suspens. Facet jest zimny jak głaz i twardy jak lód. Mordercza trucizna działa w chuj dobrze. Zabiła 7 ryb. Facet jest bez serca i groźny jak wilk z Wilka i Zająca. No to Aaron w zajebistym parkurze komandosa specjalnej troski schodzi se z góry i wyciąga kolejnego lapka, którego ktoś pewnie wyjebał, bo był to taki rzęch, że wstyd było go w domu trzymać, ale Aaron go zabiera i będzie się łączył z satelitami, kurwa, i całym gwiazdozbiorem Andromedy. Wróćmy do przeszłości bohatera. Miał kiedyś żonę i se pląsał z nią po jakiejś łące koło góry i pląsał jak był mały i potem jak był duży, to też sobie pląsał, jego żona pląsała przy nim. I nagle jakiś merc chce staranować kalosze Branda. Kurwa, uciekajcie kaloszki! Oj, chyba jednak zostały potrącone. Wiem, że emocje jak przy zabójstwie mamy jelonka Bambi, ale uspokoję was. W kolejnej scenie widać, że kaloszkom udało się jednak trochę uciec. No a w samochodzie przyjechały nogi w czarnych mokasynach i gaciach. I te nogi kopią kaloszki i znajdują namiot Branda. Aha, Brand nie umie rozstawiać namiotu, czyli tuńczyki i namioty to jego nemezis. Zobaczcie, jak w nim śpi. Ja pierdolę. Tymczasem nogi wracają. Ich sens w tym filmie był, no kurwa, bez sensu. A Neil se klika na wyłączonych komputerach i jest zajebiście. I teraz mam jakiś kurort. Piękna pogoda, palmy, baseny, wszystko zajebiście. Widok psuje ten wieśniak Aaron, który w publicznym basenie bez majtasów popierdala. No i w tym basenie, stojąc bez majtów, oświadcza się jakieś labadziarze
i jakiś snajper ją zabija, ale całe szczęście laska upada w taki sposób, że nadziewa się na Arona, który jeszcze zdążył zaruchać i dojść. Uff. No co za szczęście. No i laska pływa stylem topielca i potem dołącza do niej Aaron z gołym dupskiem, by całość płynnie przeszła zdjęcie ze stoka z jakąś parą, co se idzie. I nagle Brandt się budzi przy samochodzie i chuj, nie wie co się stało. Zaspoileruję tutaj, że kurwa nigdy nie dowiesz się co się stało, bo nie jest to wyjaśnione, a ta scena, która wydaje się dosyć istotna, będzie się powtarzała jeszcze kilka razy. No i jesteśmy w Las Vegas, wśród całkowicie absurdalnych dialogów, w których mam wrażenie, że postacie nie są obok siebie, ale chyba w zupełnie innym kraju. W ogóle podobają mi się te cyniczne odpowiedzi Arona. Jako że te niebieskie tła są średnie, postanowiłem trochę ulepszyć ten film. Potem mamy kilka scen stokowych z Las Vegas i Aaron se leży ryjem w kamieniach. Co tu się zadziało do chuja pana? Więc wstaje i idzie z pistoletem szukając Bóg wie czego. Poza komandosa w chuj pro se idzie, a tam nagle jakiś dziad siedzi. I Aaron zdziwiony, ale chuj tam, idzie dalej. A dziad postanawia z jakiegoś powodu wstać, no i potyka się i umiera. Ale zanim umiera, daje mu jakieś gówno. No i potem Aaron sobie wbiega na górkę, patrzy orzeł, jakiś dziad karmi gołębie i bołdzi się znowu pod samochodem i spotyka swoich nieżyjących starych, którzy są chyba duchami czy coś i se popierdalają po wodzie. Brandt pyta, czy jest życie po śmierci, na co dostaje od starego odpowiedź: jesteśmy wypełnieni miłością i mamy święty spokój. Kurwa odpowiedź. Starzy jak na duchy są dość wrażliwi na kamienne dno, czyli w niebie nie jest kurwa tak fajnie jakby się wydawało chyba. No i teraz odwiedza jakąś rodzinę. Kim są? Nie wiadomo, ale zdradza im, że jest w chuj tajnym agentem i w ogóle kto to jest do chuja? Jego rodzina? Znajomi? No jest ogólnie w chuj sympatycznie. Aaron mówi dziewczynce: idź przynieś mi wody i daje jej szklankę pełną wody. Co to kurwa ma znaczyć? To dyskretny sposób powiedzenia: spierdalaj dziewczynko. No i Aaron się dowiaduje, że ta dziewczynka ma raka mózgu i więc dotyka ją jakimś gównem, co dostał od dziada z gór, no i ją wyleczył. Znaczy nie wiadomo, ale tak mówi, że jest już zdrowa. Ta scena jest tak zajebista, bo nie wnosi zupełnie nic, jest zupełnie bez sensu i tracisz na niej tylko czas. Brandt kuma, że kamień od dziada z gór to kamień zajebistości i chce wskrzesić swoją żonę, więc gada z jej duchem, a ona mówi: no Aaron, weź nie odpierdalaj takich krzywych akcji. No i Aaron jest smutny i postanawia przykręcić sobie antenę do samochodu i poklikać na niedziałających laptopach. Teraz mamy scenę lądujących samolotów. No bo w sumie czemu nie? Zobaczcie na tego skurwysyna, jak sobie ląduje. I następnie zupełnie niezrozumiała scena, kiedy czyjeś nogi przynoszą kokainę. Pani! Kokaina! Ale to chyba nie jest kokaina, tylko wąglik pakowany w kilogramowe torby. Czemu nie? Brandt spotyka się z ludźmi z agencji, którzy każą mu kogoś zamordować, a jakiś babsztyl w zupełnie niepodejrzany sposób wali wózkiem w jego samochód i zostawia przyklejony na gumę podsłuch. A, jest jeszcze jedna laska, która wszystko filmuje, ale ktoś strzela do niej z kapiszona i pluje na nią sosem z buraków i ona umiera. Jeśli się kurwa zastanawiasz, co to za ludzie, co to za laski, no to się kurwa nigdy nie dowiesz, bo to nie jest wyjaśnione. Nie wiem po chuj to się w ogóle w tym filmie pojawiło. Brandt nie był palcem robiony. Znajduje podsłuch, wynajmuje Royce'a i jedzie zabić kogoś zajebiście ważnego. Kim są owi ludzie? Jakaś młoda para, która właśnie wyszła z kaplicy i tam jest jeszcze też druga młoda para. Kurwa, ja nie rozumiem, o co tu chodzi. Tak czy tak zabiera jedną z tych par, wrzuca im zatrutą truskawkę do drinków i facet umiera czy coś, a laska niby żyje, więc ten jej wmawia, że się ożenili, ale okazuje się, że ten zajebisty agent galaktyki pomylił pary i zabrał nie tych, co trzeba, więc mówi do laski, że musi spierdalać i postanawia znaleźć tą drugą parę i ich zabić. Z jakiegoś powodu, kurwa nie wiem w jaki sposób, znajduje ich nad brzegiem jakiegoś jeziora. Skąd wiedział, gdzie są? No kurwa, skąd wiedział? Tak czy tak nie żyją, bo tego samego dnia popełnili samobójstwo. No faktycznie wyglądali na tych, którzy tego samego dnia strzelą sobie w czachy. Więc Aaron nie ma nic do roboty, więc klika se na wyłączonych rzęchach. Wracamy do Vegas. Tutaj z tego co zrozumiałem,
chce rozrzucić wąglika, więc smaruje jakiemuś gościowi rękę mąką i gada, że zaraz będzie w chuj zaraza, wszyscy umrą i chuj. No ale tego niestety nie zobaczysz. Jedynie z tonu głosu wypowiedzi Aarona możesz wywnioskować, że będzie bardzo, bardzo niedobrze. No to teraz ogólnie nie wiadomo o co chodzi, który to już raz, ale Brandt musi zakosić furę, chyba w której nie będzie wzbudzał podejrzeń. Sami rozumiecie, jak to się skończyło. Zabiera jakiegoś gostka ze źle przyklejonym wąsem. Kim jest, nie wiadomo. No i żeby zwabić tego gościa, prosi jakąś dziwkę o pomoc i proponuje jej $100. Ta niby pokazuje cyca, ale jednak nie. A było to tylko po to, żeby Brandt, ten cichy zabójca i mistrz we wszystkim, wstrzyknął mu szprycą jakieś gówno. Tak czy tak, laskę potem zabija chuj wie kto i możemy o niej zapomnieć. Przywozi tego nieprzytomnego gościa jakimś dziadom, a ci tak wystraszyli się, że nieprzytomny gość to jakiś poszukiwany nieprzytomny gość i grożą mu pistoletami. Ja pierdolę, nadal nie rozumiecie? No to chuj, przenosimy się do Dubaju. Tutaj dwóch jakichś lumpów, którzy kupowali spodnie w jednym sklepie, czekają na kogoś tam, a kimś tym jest Aaron i dwóch innych patafianów. Przybyli, no w sumie po coś, nie wiadomo po co, coś odzyskać. No i teraz mamy mistrzowską scenę. Ale chciałbym, żebyście najpierw o niej posłuchali. Otóż Brandt wymienia kokainę na coś w strzykawce, ale tak do końca nie chce tego wymienić, więc udaje, że tą strzykawkę upuszcza i ona się rozbija. Na co wszyscy podnoszą, o, rozbiła się, no i rozpoczyna się strzelanina, akcja, pożoga, ogień, zniszczenie i śmierć. Znaczy, tak to wyglądało w scenariuszu. Jak to wyszło według Nila? It broke open. Run! Killed him. It went down. Your men did just fine. You should be very proud. Well done. Here's everything. I want you two to take credit for this bust. I don't want any part of it. Congratulations. Brin wchodzi znowu na skałę i gada se z martwą żoną. Z jakiegoś powodu ona głównie na tej skale rezyduje i Aaron mówi: dość kurwa, robię kataklizm za pomocą moich dwóch niedziałających komputerków i jakiegoś kodu odczytanego z osi wagonu pociągowego. Wiem, nie pytajcie, z jakiegoś powodu mamy taką scenę. Didn't mean to disturb your lunch. Czy on strzela? Do kogo on w ogóle strzela? Skąd ta krew? Co on sobie cynglem palca przyciął? Czuję się taki zagubiony. No to potem wyjmuje jakąś koszulinę lumpa z medalami, pierdoli, że ma wszystkie medale, jakie można dostać, czyli w sumie 8. Potem coś tam klika, rzuca się na ziemię, wrzeszczy, pierdoli, zbiega z górki i se leci w dal. Potem jedzie samochodem ze swoim małym ja, wbiega na górkę, tnie se łapę, budzi się znowu koło samochodu, są jakieś dziadki, co gadają o ewakuacji hotelu i chyba z tego, co zrozumiałem, wyjebało w kosmos całe Las Vegas. Aaron radosny biegnie na górę do swojej dziewczyny ducha, niszczy komputery i jedzie sobie samochodem. A, i w kredytach można się dowiedzieć, że na planie filmowym nie było make-upów, światła i włosów. Cokolwiek to znaczy. Na koniec małe podsumowanie. Pierdolę.